guys, travel with me on my channel. Podczas naszej podróży do Włoch w marcu 2026 roku, po zwiedzeniu słynnych Pompejów oraz niezwykle fascynującego Herkulanum, przyszedł czas na odkrycie kolejnego niezwykłego fragmentu starożytnej historii. Tym razem udaliśmy się do miejsca mniej znanego turystom, lecz nie mniej interesującego. Villa Regina w Boscoreale. Przez niemal 2000 lat pozostawała ona ukryta głęboko pod ziemią, aż do swojego przypadkowego odkrycia w 1977 roku. To właśnie tutaj można zobaczyć, jak wyglądało codzienne życie rzymskich rolników, których świat został nagle zatrzymany przez katastrofalną erupcję Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Położona pośród wiejskiego krajobrazu Boscoreale, zaledwie kilometr na północ od starożytnych Pompejów, Villa Regina oferuje fascynujący wgląd w codzienne życie mieszkańców rzymskiej wsi, żyjących w cieniu Wezuwiusza niemal 2000 lat temu. W przeciwieństwie do luksusowych willi nadmorskich należących do rzymskich elit, Villa Regina była funkcjonującym gospodarstwem rolnym, miejscem, gdzie uprawa ziemi, produkcja wina i życie rodzinne tworzyły nierozerwalną całość. Pierwotnie zbudowana w I wieku przed naszą erą, a następnie rozbudowywana w okresie panowania cesarza Augusta oraz dynastii julijsko-klaudyjskiej, willa została zaprojektowana wokół otwartego centralnego dziedzińca. Sercem posiadłości była imponująca piwnica na wino, w której znajdowało się 18 dużych glinianych naczyń magazynowych, zwanych doliami. Były one częściowo zagłębione w ziemi, co pozwalało utrzymywać stałą temperaturę przechowywanego wina. Spacerując dziś po willi, można podziwiać wyjątkowo dobrze zachowane pozostałości jej zaplecza gospodarczego. W torcularium, czyli pomieszczeniu służącym do tłoczenia winogron, zachowały się pozostałości drewnianej prasy, używanej do wyciskania soku z owoców. Obok znajdują się zbiorniki do tłoczenia oraz pojemniki, w których świeżo uzyskany moszcz rozpoczynał proces przemiany w wino. Na terenie gospodarstwa znajdowały się również magazyny, spichlerz przeznaczony do przechowywania siana, zbóż i fasoli, kuchnia wyposażona w ceglany piec, pomieszczenia gospodarcze z cysterną na wodę oraz triclinium, czyli rzymska jadalnia, ozdobiona eleganckimi malowidłami ściennymi, pochodzącymi z okresu przejściowego między III a IV stylem pompejańskim. Jednym z najbardziej niezwykłych odkryć dokonanych podczas wykopalisk był wóz transportowy zwany plaustrum, odnaleziony pod arkadami willi. Jeszcze bardziej zadziwiające jest to, że na pobliskiej starożytnej drodze do dziś można dostrzec kolejny pozostawione przez jego koła. Stanowią one niezwykle namacalny ślad obecności ludzi, którzy niegdyś pracowali i podróżowali w tym miejscu. Podobnie jak Pompeje, Villa Regina została nagle i tragicznie zniszczona podczas erupcji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Okoliczny teren nadal zachowuje ślady starożytnego krajobrazu rolniczego. Archeolodzy wykonali odlewy korzeni winorośli zachowanych pod warstwami materiału wulkanicznego.
dzięki czemu możliwe było częściowe odtworzenie winnicy dokładnie w miejscu, gdzie rzymskie winorośle rosły niemal 2000 lat temu. Warstwy materiału wulkanicznego, widoczne wzdłuż ścian stanowiska archeologicznego, opowiadają dramatyczną historię erupcji. Kolejne fale gorących materiałów piroklastycznych i popiołu pogrzebały gospodarstwo pod wielometrową warstwą osadów, zatrzymując je w czasie i zachowując bezcenny zapis życia na rzymskiej prowincji. Choć willa pozostawała ukryta przez stulecia, odkryto ją dopiero w 1977 roku podczas prac budowlanych prowadzonych na tym terenie. Od tego czasu Villa Regina stała się jednym z najważniejszych przykładów rustykalnej willi rzymskiej na obszarze Ager Pompeianus, żyznej krainy rolniczej otaczającej Pompeje. Zakrojone na szeroką skalę prace konserwatorskie i restauracyjne zakończono w 2019 roku pod nadzorem Parku Archeologicznego Pompejów. Projekt obejmował staranną rekonstrukcję dachów willi, renowację elementów dekoracyjnych, wzmocnienie murów oraz konserwację licznych zabytków, od ceramicznych doliów po gipsowe odlewy korzeni winorośli i narzędzi związanych z produkcją rolną. Ochrona willi Reginy pozostaje jednak nieustannym wyzwaniem, ponieważ stanowisko znajduje się od 8 do 9 metrów poniżej współczesnego poziomu ulic. Wilgoć stale podciąga kapilarnie przez starożytne mury, przenosząc rozpuszczalne sole, które mogą uszkadzać freski i tynki. Z tego powodu archeolodzy i konserwatorzy przeprowadzają regularne inspekcje co 6 miesięcy, monitorując rozwój mikroorganizmów, usuwając osady ziemne i ptasie odchody oraz oceniając stan zarówno konstrukcji architektonicznych, jak i znajdujących się na miejscu zabytków. Bardziej kompleksowe działania konserwatorskie wykonywane są co 2 lata i obejmują wzmacnianie tynków, stabilizację warstw malarskich oraz restaurację dekorowanych powierzchni, takich jak lararium, czyli domowe sanktuarium, oraz pięknie zachowane freski zdobiące triclinium. Dzięki ciągłemu programowi monitorowania, konserwacji i prac zabezpieczających, Villa Regina pozostaje jednym z najbardziej autentycznych i sugestywnych okien na świat rzymskiej wsi. To miejsce, w którym odwiedzający mogą dosłownie spacerować pośród winnic, piwnic na wino i zabudowań gospodarczych, zachowanych pod popiołami jednej z najsłynniejszych katastrof naturalnych w dziejach ludzkości. Dla mnie odwiedzenie tego miejsca było jakby dopełnieniem całej historii Pompejów poprzez Herkulanum. Docierając tutaj, zrozumiałam tak naprawdę, jak wyglądało życie współczesnego świata, który trwał w tym miejscu 2000 lat temu. Także ja już się z Wami dzisiaj pożegnam. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do odwiedzenia tych wszystkich miejsc, które Wam pokazałam w ostatnim czasie z tego przecudownego regionu, który nazywa się Campania i mieści się w cudownej, słonecznej Italii. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta historia zaciekawiła Was na tyle, że będąc w okolicach Pompeji, zawitacie również do tego pięknego miejsca, które nazywa się Villa Regina.
i mieści się w Bosco Reale. Także do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się.